W wyniku popularności serialu Czarnobyl otrzymałam od Was kilka wiadomości z prośbą o nagranie odcinka poświęconego tej tematyce. Dlatego dziś zapraszam Was na opowieść o przerośniętych ambicjach Związku Radzieckiego, czego materialnym odzwierciedleniem była elektrownia atomowa w Czarnobylu. Cofnijmy się do początków radzieckiej myśli atomowej, czyli do roku 1942, w którym to młody radziecki fizyk Georgij Florow przekonał Stalina o konieczności podjęcia prac nad konstrukcją bomby atomowej. Argumentem miał być fakt, że Amerykanie już nad takową pracują. Stalin zgodził się, ale początkowo nie traktował tego jako priorytet. Sytuacja zmieniła się na konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie w 1945 roku, kiedy to prezydent USA Harry Truman poinformował, że broń Amerykanów jest gotowa do użycia, by ostatecznie zakończyć wojnę. W niedługim czasie spadły dwie bomby atomowe na Hiroshimę i Nagasaki. Now I am become death, the destroyer of worlds. Stalin zdawał sobie sprawę, że posiadanie takiej broni daje USA ogromną przewagę. Wobec tego jeszcze tej samej nocy zadzwonił do Berii z rozkazem przyspieszenia prac nad bombą. Ну, да, товарищ Сталин. Быстрее, потом не будет времени. Po 7 latach radziecka bomba atomowa była gotowa do użycia. Do testowej detonacji doszło 23 września 1949 roku na pustyni w Kazachstanie. Szybkie postępy prac nie były jednak zasługą radzieckich naukowców, ale raczej radzieckiego wywiadu, który to ukradł badania Amerykanów. Niemniej jednak Igor Kurczatow, szef radzieckiego programu bombowego, został przez Stalina wychwalony pod niebiosa. Skonstruowanie atomowego miecza, jak określał bombę Kurczatow, sprawiło, że Rosjanie poczuli się spokojnie. Można było więc zastanowić się nad innym wykorzystaniem atomu. Kurczatow bez problemu uzyskał od Stalina pozwolenie na budowę eksperymentalnej elektrowni atomowej. Na jej miejsce wybrano Obnińsk, małe miasteczko na południowy wschód od Moskwy. I to właśnie tutaj w roku 1954 otwarto pierwszą na świecie elektrownię atomową. Tymczasem sięgające Europy Wschodniej ZSRR, zobowiązane do dostarczania energii swym satelickim państwom, potrzebowało jej coraz więcej. I tu pojawił się problem, ponieważ zasoby węgla w zagłębiach Donbasu i na południu Moskwy uległy wyczerpaniu. Można było na przykład sprowadzać ropę czy gaz z Syberii, ale było to bardzo drogie, a poza tym był to jedyny towar eksportowy Związku Radzieckiego, przynoszący ogromne zyski. Trzeba było więc znaleźć rozwiązanie alternatywne. W tym momencie przypomniano sobie o atomie. Elektrownia miała być wizytówką Związku Radzieckiego. Na jej miejsce wybrano małe miasto Czarnobyl na Ukrainie. Budowę rozpoczęto na początku lat 70. Docelowo miała składać się z 6 bloków reaktorów. Pierwszy z nich oddano do użytku w roku 1977. Problemem okazało się jednak znalezienie pracowników, specjalistów. Poza tym nikt szczególnie nie garnął się do pracy w przemyśle nuklearnym. Trzeba było więc jakoś tych pracowników zwabić. W tym celu wybudowano nowe miasto, któremu nadano nazwę od pobliskiej rzeki, czyli Prypeć. Było ono ucieleśnieniem radzieckiej propagandy. Nowoczesne, świetnie wyposażone. Mieszkańcy mieli tam całą infrastrukturę. Przedszkola, szkoły, basen, kino, szpital. Wmawiano wszystkim, że radzieckie elektrownie atomowe są bezpieczniejsze od samowarów i równie dobrze można je stawiać na Placu Czerwonym. И будем работать по-корчагински. Электростанция строится,
Чтобы был хороший свет. Так, Работали станки. так, Работали стройки. Машины работали. Чтобы горели светильники на улицach. Planowano stale podwyższać jej moce przerobowe. W tym celu zdecydowano się na eksperyment, który miał wykazać, ile potrzeba czasu do załączenia się awaryjnego trybu sterowania reaktorem po ustaniu pracy turbin. Niestety, szereg błędów, niedomówień doprowadził 25 kwietnia 1986 roku do tragedii. Zaczęło się od tego, że zmęczeni po całej zmianie pracownicy niezbyt dokładnie przekazali instrukcje swoim zmiennikom. Zostawili oni co prawda notatki, ale były one pokreślone, trudne do rozszyfrowania. W momencie zaś, gdy już doszło do awarii, wykonano telefon do oficera dyżurnego obrony cywilnej w Kijowie, by podjąć działania. Rozbudzony w środku nocy oficer uznał telefon za głupi żart, tym bardziej, że rozmówca nie pamiętał umówionego hasła. Związek Radziecki za wszelką cenę chciał zatuszować całe zajście. Nie udało się. Jako pierwsza o tym, że coś jest nie tak, zorientowała się Szwecja, u której dozymetry zaczęły wskazywać znaczne przekroczenie norm radioaktywności. Od razu rzucono podejrzenie na Rosjan i zmuszono ich do przyznania się. Nagłówki gazet na całym świecie wręcz krzyczały o katastrofie. Tymczasem co działo się w krajach podległych Związkowi Radzieckiemu, w tym m.in. w Polsce? Sprawę starano się za wszelką cenę zatuszować. Pojawiły się co prawda informacje w prasie, ale były to zdawkowe notatki mówiące nie o katastrofie, ale zaledwie o awarii, która to już została zażegnana. Z relacji pracowników wynika, że sam wybuch nie był aż tak bardzo słyszalny. Odczuli oni jedynie tąpnięcie. Tym bardziej, że przełożeni zapewniali, że wszystko jest w należytym porządku i nakazywali dalsze wykonywanie swoich obowiązków. Tymczasem kilkudziesięciu strażaków usiłowało gasić pożar. Wszyscy trafili do pobliskiego szpitala z objawami choroby popromiennej. Personel szpitalny nie nadążał z myciem podłogi, ponieważ strażacy cały czas wymiotowali. Wszyscy oni zmarli w przeciągu 4 kolejnych miesięcy. Podjęto decyzję o ewakuacji pobliskich miast, głównie oddalonej zaledwie 3 km od elektrowni Prypeci. Mieszkańcom Prypeci powiedziano, że zostawiają swoje miasto na góra 3-4 dni, w związku z czym zabrać mają tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Już wtedy wiedziano, że tak naprawdę nigdy tu nie wrócą. Jednak chciano w ten sposób uniknąć paniki, ale też zdawano sobie sprawę z tego, że wszelkie pozostawione przedmioty są już radioaktywne, więc nie należy ich zabierać. Najtrudniejsze zadanie posiadała grupa 18 likwidatorów, zwana dachowymi kotami, którzy udali się w miejsce największego skażenia, czyli na dach 3. reaktora, gdzie siła wybuchu wyrzuciła najwięcej radioaktywnego grafitu, a następnie łopatami spychali go do wnętrza komina. Pracowali tylko 1 dzień, a na dachu nie mogli przebywać dłużej niż 1,5 minuty, chociaż według niektórych przekazów nawet nie dłużej niż 40 sekund. Odzież ochronną stanowiły arkusze ołowiu zrywane ze ścian biur komisji rządowych. Po skończonym dniu pracy likwidatorzy brali prysznic tak długo, aż dozymetr nie przestawał dawać sygnałów o podwyższonej radioaktywności. Po całej akcji otrzymywali premię i ręcznie napisany dyplom. Ale usunięcie grafitu z dachu reaktora nie załatwiło sprawy, ponieważ radioaktywny pył osiadał na samochodach i domach mieszkalnych. Z tego też względu zdecydowano się na zrównanie z ziemią kilku wsi. Wyglądało to tak, że buldożery wykopywały olbrzymi dół, następnie dźwig podnosił dom i wrzucał do dołu, który następnie zasypywano. W ten sposób z powierzchni ziemi zniknęły wsie Kopaczy, Mirnoje i Żytomierz. Tymczasem co działo się z ewakuowanymi ludźmi, którzy z dnia na dzień stracili cały swój dobytek, bo jak stali, tak wyszli? Otóż zostawali umieszczeni w prywatnych domach na polecenie władz, przez co często traktowani byli jak intruzi. W dodatku obawiano się, że przesiedleńcy są napromieniowani i często podchodzono do nich jak do trędowatych. Z tego względu wielu ludzi powróciło do swych domów mimo skażenia. Radioaktywność sprawiła, że ryby żyjące w pobliskim zbiorniku wodnym, których wielkość normalnie odpowiada wielkości ludzkiej dłoni, zaczęły przybierać rozmiaru ludzkiego przedramienia.
Oczywiście kwestią dyskusyjną jest, czy wpływ na to faktycznie miała radioaktywność, czy fakt, że po katastrofie przestano je odławiać, w związku z czym żyły dłużej i rozrastały się. Niemniej jednak w tym roku po katastrofie faktycznie przyroda obrodziła. Bardzo popularna stała się anegdota o czarnobylskich jabłkach. Jabłka, jabłka, czarnobylskie jabłka! Dorodne czarnobylskie jabłka! Pani, ktoś kupuje w ogóle te jabłka? A biero, dla żony, dla teściowy. A, no to może ja też poproszę kilogram. Albo dwa. Ile to będzie dzięgów? A panie, co łaska, co łaska. Zapewne wielu z Was myśli, że po katastrofie elektrownia przestała funkcjonować. Nic bardziej mylnego. Dostarczała ona prąd do roku 2000. Dla pracowników wybudowano nowe miasto – Sławutycz. W roku 1990 doszło do ponownej awarii w elektrowni w Czarnobylu, jednakże ten incydent udało się całkowicie władzom zatuszować. W roku 2011 do katastrofy doszło w elektrowni w Fukushimie, jednakże tam przyczyną były ruchy sejsmiczne Ziemi. Wszystko to jednak sprawia, że elektrownie atomowe to temat dyskusyjny. O ile elektrownie atomowe, jeśli wszystko działa jak należy, zapewniają czyste powietrze, gdyż nie generują smogu, o tyle problemem są odpady radioaktywne, które nie podlegają rozkładowi przez setki, a nawet tysiące lat, a nie znamy jeszcze sposobu ich utylizacji. Odpady pochodzące z konwencjonalnych, węglowych elektrowni, a raczej elektrociepłowni, gdyż ciepło i energia elektryczna wytwarzane są w jednym procesie technologicznym, podlegają ciągłej recyrkulacji w naturalnym obiegu. Rośliny i fauna oceaniczna wchłaniają dwutlenek węgla, odpady stałe zaś są składowane w postaci hałd, które następnie są zalesiane lub stanowią surowiec do materiałów budowlanych. Szkodliwe pyły, czyli główna przyczyna smogu, są wyłapywane przez elektrofiltry. Problemem jest natomiast fakt, że przekraczamy normy przyswajalności, głównie przez indywidualnych wytwórców ciepła, którzy takich elektrofiltrów nie posiadają oraz używają paliw wątpliwego pochodzenia. Pamiętajmy o tym, że problem smogu nie pojawił się dziś. Już w XIX wieku, zwanym wiekiem pary i elektryczności, kopcono na potęgę. Nie było przy tym elektrofiltrów, bo zwyczajnie nie zwracano uwagi na kwestie ochrony środowiska. Są jeszcze elektrownie wodne, słoneczne, turbiny wietrzne, co prawda ekologiczne, lecz mało wydajne w przypadku zapotrzebowania przemysłowego. Najlepszym rozwiązaniem wydają się być elektrownie gazowe, które są bezodpadowe i nie emitują szkodliwego zapachu. Jest tylko jeden problem. Trzeba ten gaz mieć. Jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej na temat katastrofy czarnobylskiej, to oprócz serialu zachęcam Was do obejrzenia 2 filmów dokumentalnych, przy których to miałam okazję pracować. Oba zrealizowane dla stacji TVN Turbo, Czarnobyl wstęp zbroniony i powrót do Czarnobyla. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zapraszam do subskrypcji, komentowania i zostawiania łapek w górze.